Miasteczko z dominującymi czerwonymi dachami to już w Polsce rzadkość. Dołóżmy do tego majestatyczny gotycki zamek oraz zacną farę i mamy przepis na klimatyczną perełkę. A w okolicy przepiękne sanktuarium i tajemniczy zamek, który zmienił się w kościół. Odkrywamy wspaniały Reszel z ostatnią czarownicą Europy w tle. Poznawanie miasta zaczniemy od rynku, na którym można bezpłatnie zaparkować samochód. Po środku placu stoi skromny, XIX-wieczny ratusz. Dookoła zaś wyrasta śliczna, niska zabudowa, pamiętająca wcześniejsze wieki. Wspaniale koreluje z górującymi ponad nią wiekowymi zabytkami. Stoimy pod kościołem Świętego Piotra i Pawła w Reszlu. Kościół pochodzi z XIV wieku, jest więc gotycki. Wnętrze bardzo ładne, surowe i można zobaczyć dwie ciekawe szcielnice. Jedna gotycka, druga natomiast z XIX wieku ma bardzo ciekawą formę. Zobaczcie sami. Kościół płonął przynajmniej 2 razy. Po każdej tragedii zyskiwał nowe wyposażenie. Kościelna wieża udostępniona jest jako punkt widokowy na okolice. Przy kościele jeszcze w czasach średniowiecza postawiono efektowną rezydencję archipresbitera. Mówi się, że to najstarszy nieufortyfikowany budynek mieszkalny Reszla i zarazem najstarsza plebania na całej Warmii. Najprawdopodobniej pochodzi z XIV wieku, podobnie jak świątynia. Dosłownie naprzeciwko kościoła stoi przepiękny gotycki zamek. Mieści hotel, ale oprócz tego jest udostępniony również dla turystów. Jego 3 różne wieże są znamienną cechą tej warowni. Zlecenie budowy zamku wydali tutejsi biskupi w XIV wieku, w miejscu przedkrzyżackich umocnień plemienia Bartów. W XVIII stuleciu pod pruskim zarządem powstało tutaj więzienie, które zasłynęło z dużej śmiertelności. Dziś budowla świetnie prosperuje i czaruje turystów swym pięknem. Prawdziwą wartością jest obcowanie z tymi wiekowymi murami, ale i wejście na wieżę niesie emocje i ładną panoramę miasta. Wieje bardzo, ale chodzić nam się mimo wszystko chce, bo Reszel okazuje się bardzo pięknym miasteczkiem, malutkim, wszystko blisko, ale zabudowa jest bardzo ciekawa i mega spodobało mi się to miejsce. Spacerując wśród innych wiekowych zabytków i przypominając o łapce w górę, opowiem Wam intrygującą historię. Wszak w Reszlu spalono ostatnią czarownicę w Europie. Stało się to w 1811 roku, a imię jej to Barbara Stunk. Słynęła z licznych kochanków, a jednym z nich był Jakub Auster. Miłość do sporo młodszego kochanka okazała się jednak nieszczęśliwa i mówi się, że kobieta z zemsty podłożyła ogień pod jego domem. W efekcie spłonęło 6 domostw i zginęło 2 ludzi. Oskarżono ją o wywołanie pożaru czarami i skazano na spalenie na stosie. W czasie kontrowersyjnego procesu, trwającego przez kilka lat, była więziona w celi zamkowej, gdzie dopuszczano się na niej nierządu. Ostatecznie sprawa czarownicy przeszła przez wszystkie instancje sądownictwa pruskiego i dotarła do samego króla pruskiego. Podobno przed egzekucją ją uduszono, acz dyskretnie, by nie psuć widowiska gawiedzi. Przy okazji zgłębiania Reszla gorąco polecamy Wam też odwiedzić Świętą Lipkę z niezwykłym sanktuarium. To zaledwie 6 kilometrów od miasta. Już w średniowieczu organizowano tu pielgrzymki,
bo na rozłożystej lipie pojawiła się figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem, która szybko zasłynęła cudami. Wyrzeźbił ją i zawiesił tutaj uwolniony z kętrzyńskich lochów więzień. Już na wstępie zachwyca zdobna fasada, jeden z najpiękniejszych przykładów późnego baroku w Polsce. Najwspanialsze zabytki to ołtarz główny z obrazem Madonny z XVII wieku oraz niezwykłe organy z XVIII stulecia. Nie mieliśmy przyjemności posłuchania ich, ale mówią, że brzmią niesamowicie. A w takt muzyki figurki aniołków dodatkowo poruszają się. Ongiś, ostatni mistrz krzyżacki, Albrecht Hohenzollern, pielgrzymował do Świętej Lipki boso aż z Królewca. A nasz zamek w Bezławkach faktycznie od XVI wieku jest kościołem, początkowo ewangelickim, dziś katolickim, ale powstał jako krzyżacka warownia. Malowniczo położony jest na niewielkim wzniesieniu, w towarzystwie wijącego się bluszczu i starych nagrobków. Zamek można zwiedzać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Numer znajdziesz na naszym blogu. Dziś wnętrze stanowi otwartą przestrzeń, wszak to kościół. Kiedyś były tu pomieszczenia rozłożone na kilku piętrach. I niby, że bez ławki, a ławki jednak są. Nazwa ta nie jest polska, pochodzi z wymarłego już języka pruskiego. Największe wrażenie robi jednak wejście na wieżę kościelną, po stromych drabinkach oraz przejście ponad sufitem zamku. Z miejscem tym wiąże się legenda o świętym Gralu. Mocno oczarował nas warmiński Reszel. Jestem przekonana, że i na tobie też zrobi duże wrażenie. Polecamy!